Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Nie ma szans, by giełda rosła, jeśli to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Nie ma szans, by giełda rosła, jeśli w końcu zaczynamy prawdziwy handel w tym tygodniu na rynkach finansowych, ponieważ po długim weekendzie na rynek wracają Amerykanie. Jako że w tym tygodniu najważniejszą decyzją jest decyzja ECB w sprawie stóp procentowych, która będzie miała miejsce w czwartek, więc rynki pozycjonują się pod nią i będą się pozycjonować, zwłaszcza że nie wiadomo, jaka będzie skala podwyżki stóp procentowych, ponieważ podwyżka na pewno będzie, tylko nie wiadomo, czy będzie to mała podwyżka, czy też jakaś większa skokowa. I o tym się dowiemy w czwartek i prawdopodobnie rynki będą musiały się do tego dostosować, jak i przed, tak i po tej decyzji. Ale dlaczego nie ma szans, by giełda rosła, jeśli występuje jakieś zjawisko? Zaczniemy od indeksu DAX, ponieważ on jest bardzo interesujący ze względu na to, że z technicznego punktu widzenia zachowuje się bardzo, ale to bardzo ładnie. W ostatnich godzinach, w ostatnich dniach nie udało się wrócić nad poziom 13 000 punktów, taki psychologiczny, gładki poziom, a to oznacza, że scenariusze prospadkowe są faworyzowane nawet w krótkim terminie i zakładają, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, większe niż 50%, że będziemy testować czerwcowe minima. Być może będziemy nawet je łamać i przekraczać te minima z marca, co sygnalizowałoby wielką słabość europejskiej gospodarki, europejskich spółek, dyskontując, że to spowolnienie gospodarcze, recesja bardziej uderzy właśnie w Europę, a nie w Stany Zjednoczone. Dlatego nie ma szans, by giełda rosła. Odnosi się przede wszystkim do giełd w Europie, a nie do tych giełd w Stanach Zjednoczonych, bo wygląda na to, że Europa jest najsłabszym ogniwem. Jaki jest powód? Oczywiście geopolityka i wojna, która trwa, która ma swoje konsekwencje. I dlatego następny wykres pokazuje i odpowiada na pytanie, że dlaczego nie ma szans, by giełda rosła? I uzasadnieniem tej tezy jest właśnie geopolityka. A geopolityka to zamieszanie związane teraz z tym, jak Rosja wykorzystuje surowce do walki, do naciskania, do polityki, jak weaponizuje, czyli używa surowców jako broni i na wykresie widać korelację między zachowaniem indeksu DAX a zachowaniem gazu ziemnego w Europie. I widzimy ujemną korelację na przestrzeni tego roku, która nawet czasami przyjmuje wartości silnie ujemne. Jest ona na obecnej poziomie, na poziomie średnim, zbliża się do poziomu minus 0,5. Natomiast widać wyraźnie, że jeżeli cena gazu ziemnego w Europie rośnie z powodu oczywiście polityki Moskwy, z powodu geopolityki, to ma to negatywne konsekwencje dla indeksów giełdowych. I odwrotnie, jeżeli cena gazu spada, to ma to pozytywne konsekwencje dla europejskich akcji, czyli przede wszystkim tych z niemieckiego indeksu DAX. Wniosek jest taki, że jeżeli wojna będzie trwała, jeżeli Rosja dalej będzie używała gazu jako broni, jeżeli będzie wywoływała dalszą presję na inflację z powodu wysokich, zawyżonych cen takich węglowodorów jak gaz, to oczywiście europejskie akcje będą relatywnie mocniej cierpieć, będą bardziej cierpieć i należy spodziewać się kontynuacji tendencji spadkowej. Dlatego w ostatnich dniach takie silne zawirowania na cenie gazu moim zdaniem powinny dać nam odpowiedź na pytanie, w którą stronę podąży indeks DAX w kolejnych tygodniach, w kolejnych dniach i być może w końcówce roku. Jeżeli oczywiście gaz będzie dalej wykorzystywany do tego, żeby straszyć Europę, to indeksy giełdowe będą dalej spadać. Ta korelacja, która jest widoczna na wykresie, jest bardzo silna. No i odpowiedź na pytanie, nie ma szans, by giełda rosła, jeśli płynie z zachowania ceny gazu, którą warto monitorować i na którą warto zwracać uwagę. Widać jak na dłoni, jak wojna przekłada się nie tylko na sytuację w Polski, ale także sytuację wszystkich innych krajów europejskich. Europa jest bardzo blisko źródła konfliktu i właśnie to spółki europejskie cierpią
najbardziej. Jako że jesteśmy już przy wycenie tego, co się może wydarzyć, to zawsze warto monitorować, co się dzieje na rynku obligacji, ponieważ jest to jeden z najlepszych instrumentów do tego, żeby oceniać, jakie są oczekiwania inflacyjne, jakie są oczekiwania co do dalszych decyzji banków centralnych. Oczywiście, jak rynek prognozuje, co się może wydarzyć, jakie są ryzyka na rynkach. Więc jeżeli rentowności rosną, to są generalnie negatywne informacje dla nas wszystkich, ale jeżeli rentowności spadają, czyli ten wykres tutaj zachowuje się tak, że pokonywane są następne poziomy 3,20, 3,10, 3% na rentowności amerykańskich obligacji, to będą dobre informacje sygnalizujące właśnie rodzące się i dyskontowanie szczytu inflacyjnego, rodzące się oczekiwania, że już stopy procentowe nie pójdą mocniej w górę w Stanach Zjednoczonych czy też w innych krajach i oczywiście sygnalizującą coraz lepszą, ocieplającą się atmosferę na rynkach finansowych. Dzisiaj rano budzimy się na amerykańskich papierach nad poziomem 3,20%, a to jest sygnał, że sytuacja dzisiaj o poranku jest lekko negatywna dla ryzyka i być może tak zostanie odebrana. Amerykanie przez długi weekend zdyskontowali, przetrawili wszystkie dane, które się pojawiły w piątek z rynku pracy i dzisiaj powinniśmy być świadkami ostatecznego dyskontowania tej publikacji. Jeżeli więc dzisiaj rentowność amerykańskich obligacji utrzyma się poniżej poziomu 3,20%, to w takiej sytuacji będzie to oznaczało, że te dane faktycznie sprzyjają tezie, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest już bliżej niż rynek dyskontował przed piątkowymi danymi z rynku pracy. Natomiast jeżeli będzie odwrotnie, no to oczywiście wracamy do negatywnego dyskontowania tego faktu przez rynki finansowe, więc nie ma szans, by giełda rosła, jeśli odpowiedź kolejna to zachowanie obligacji, przede wszystkim amerykańskich dziesiątek, w tym wypadku obrazowanych przez T-Notes, no i oczywiście niemieckich obligacji, które także należy obserwować. Rentowność na poziomie 1,55% sygnalizuje, że rynek oczekuje, że w czwartek decyzja ECB w sprawie stóp procentowych przyniesie nam skokowe podwyższenie stóp procentowych, czyli o więcej niż 50 punktów bazowych. Ja jestem ciekawy, czy 50 punktów bazowych jest w cenach, czy czasem rynek nie nastawia się już nawet na więcej. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych najważniejsze będą te o godzinie 16 o wskaźniku ISM dla sektora usługowego za sierpień. Będziemy je oczywiście porównywać z danymi dla Europy i już widać na podstawie danych o wskaźnikach PMI ISM dla sektora przemysłowego, że sytuacja w europejskiej gospodarce jest coraz słabsza, a w Stanach Zjednoczonych trzyma się dzielnie. I to także pokazuje, że Europa cierpi z powodu tego, że na jej terytorium trwa konflikt zbrojny rzutujący na oczekiwania inwestorów, oczekiwania konsumentów i na te wszystkie inne kwestie związane z dyskontowaniem tego przez rynki finansowe. Dzisiaj nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych, sesja jest generalnie na test sentymentu, a dzisiaj rano w momencie tworzenia tego wpisu poznaliśmy decyzję Banku Centralnego Australii, gdzie podwyższono stopy procentowe, ale dokładnie tak jak rynek oczekiwał, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Natomiast myślę, że warto odnotowania jest fakt, że właśnie w rejonie 2,20-2,30 przebiega stopa neutralna wyznaczona przez RBA. Stopa neutralna stopa procentowa, to jest taka stopa procentowa według Banku Centralnego, której przekroczenie będzie oznaczało negatywny wpływ na wydarzenia dziejące się w gospodarce, więc teoretycznie podnoszenie stóp procentowych do stopy neutralnej, a ta stopa, jeszcze raz przypominam, ma przebiegać właśnie w okolicach 2,20-2,30% w Australii, więc podnoszenie do tego poziomu ma nie mieć negatywnych skutków dla gospodarki, więc zobaczymy, co dalej się stanie. Jeżeli Australia będzie dalej podnosić stopy procentowe, to prawdopodobnie faktycznie będziemy już obserwować negatywne zjawiska w gospodarce. Przypominam, że analogiczna neutralna stopa procentowa dla Stanów Zjednoczonych ma według Fedu przebiegać w rejonie 2,75%. I teraz zobaczmy, co się dzieje, ponieważ sesja azjatycka przynosi nam neutralne wahania na indeksie Nikkei, więc prawdopodobnie tak samo zacznie Europa. Nastawienie inwestorów
na giełdzie w Stanach Zjednoczonych powinno odnosić się do tego, czy inwestorzy zakładają obronę poziomu 3900 punktów na indeksie S&P, gdzie przebiega zniesienie Fibonacciego 61,8%, więc raczej prawdopodobnie do godziny 15:30 tutaj niewiele będzie się działo. Natomiast myślę, że warto obserwować Bitcoina, ponieważ Bitcoin, każda kolejna próba wzrostowa kończy się utworzeniem szczytu niżej, a to zgodnie z analizą techniczną sygnalizuje rosnące prawdopodobieństwo rozpoczęcia następnej fali spadkowej, więc ryzyko spadków moim zdaniem rośnie, wybicia dołem z tej konsolidacji, którą obserwujemy już co najmniej od tygodnia, więc będąc na długiej pozycji bardzo ryzykujemy. Jeżeli doszłoby do wybicia dołem, to oczywiście byłby to także negatywny sygnał dla giełd papierów wartościowych na całym świecie. Przypominam bardzo silną korelację między zachowaniem Bitcoina a zachowaniem indeksów giełdowych. I teraz, kiedy jesteśmy jeszcze na rynkach światowych, cały czas obserwujmy zachowanie euro-dolara. Wczorajsza próba przebicia poziomu 0,99 nie udała się na euro-dolarze. Dzisiaj rano oddalamy się już wyraźnie od tego poziomu, czyli konsolidacja cały czas trwa. Walka to dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego widocznego na wykresie cały czas trwa, więc nic nie jest jeszcze przesądzone. I teraz w perspektywie ECB w czwartek myślę, że oddala się perspektywa, że będziemy przebijać ten poziom aż do decyzji Europejskiego Banku Centralnego, a jako że jest większa szansa na podwyżkę stóp procentowych niż 25 klasyczne podwyżki stóp procentowych, to oczywiście pewnego rodzaju presja na euro może mieć miejsce, więc daje cały czas szansę na to, że z tych poziomów dojdzie do większego wzrostowego odbicia formy short squeeze'u, wyciskania długich pozycji w amerykańskim dolarze, czyli krótkich na euro-dolarze. I uzasadnienie oczywiście miałoby płynąć z zachowania Europejskiego Banku Centralnego, ale czy tak będzie? Prawdopodobnie będziemy faktycznie czekać aż do czwartku, do godziny 13:45. Natomiast to, co sprawia przyjemność daytraderom, to zachowanie pary dolar do jena, gdzie ewidentnie tworzymy nowe maksima, oddalamy się od psychologicznego poziomu 140. Rynek dyskontuje, że rentowności będą dalej rosły. Moim zdaniem taka jest interpretacja i że amerykański dolar będzie cały czas się umacniał. Oczywiście jeszcze raz przypominam, osłabienie jena wywołuje tak zwane wojny walutowe w Azji, więc prawdopodobnie także inne waluty kontynentu azjatyckiego, zwłaszcza te z Azji Południowo-Wschodniej, powinny zacząć dalej się osłabiać, dotrzymując kroku osłabiającemu się jenowi. Czy tak będzie? Obserwujmy te waluty. Na rynku surowcowym wczoraj nie udała się próba powrotu nad poziom $90 na ropie naftowej. OPEC Plus zmniejsza od października produkcję o 100 000 baryłek, więc to jest bardzo ciekawe zachowanie, zwłaszcza Arabii Saudyjskiej, która zaczyna jakby grać swoją grę w polityce międzynarodowej, w geopolityce, nie słuchając Amerykanów, ich próśb, żeby zwiększyć produkcję ropy naftowej, a oni obcinają. Może to utrzymać ropę naftową w tych poziomach, na których jesteśmy, i oczywiście w walce o to, żeby dwuletnia linia trendu wzrostowego była utrzymana. Natomiast poziom $90 pełni teraz rolę punktu odniesienia, osi symetrii horyzontu, który się buduje. Przypominam, górne ograniczenie to jest $93, a dolne ograniczenie to są te minima, które były obserwowane pod koniec sierpnia i które były obserwowane parę godzin, parędziesiąt godzin temu. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że potencjalnie spadające rentowności amerykańskich obligacji będą sprzyjały także umocnieniu wzrostowi cen złota. I oczywiście odwrotnie, gdyby jednak rentowności poszły w górę, to cena złota przypomni sobie o tendencji spadkowej, o trendzie na realnych, ujemnych stopach procentowych, i w takiej sytuacji powinniśmy znowu atakować minima. Czyli wniosek jest taki, że złoto będzie teraz silnie skorelowane z zachowaniem amerykańskich obligacji i warto monitorować równolegle te dwa rynki, żeby zmniejszyć albo zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, otwierając pozycję na rynku złota. I teraz kącik poświęcony polskim aktywom. Zaczynamy od polskich obligacji.
Zobaczymy, czy dzisiaj uda się utrzymać cały czas nad poziomem 6% na rentowności. Widzę cały czas presję relatywną, coraz mocniejszą presję na polskie obligacje. Bramą wejściową do inwestowania w Polsce jest oczywiście złoty. Złoty także zaczyna się umacniać i wczoraj, kiedy doszło do utworzenia nowych minimów na euro-dolarze, widzieliśmy, że nie byliśmy w stanie nawet zbliżyć się do maksimów, które były osiągane na rynku euro-złotego i dolar-złotego parę dni temu, nie mówiąc już o tych maksimach sprzed 2 miesięcy, co moim zdaniem jest sygnałem coraz większej relatywnej siły krajowej waluty i tego, że inwestorzy na całym świecie wykorzystują już te osłabienie do tego, żeby wchodzić w polskie aktywa, a bramą wejściową, jeszcze raz przypominam, jest rynek złotego, a celem takich inwestycji nie jest rynek akcji, ale przede wszystkim właśnie rynek polskich obligacji, które dają fantastyczną stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku. Dlatego też polskie obligacje właśnie zachowują się tak relatywnie dobrze względem tego, co się dzieje na amerykańskich czy też na europejskich obligacjach. I na wykresie widać euro złotego i dolar złotego, że poziom 4,70 jest kluczowy. Każdy spadek poniżej, najlepiej równoległy i euro i dolar złotego, będzie oznaczał powstanie silnych sygnałów prozłotowych, tych sygnałów w krótkim terminie. No i giełda papierów wartościowych. Wczoraj nie udało się wrócić nad poziom 1500 punktów. To oznacza siłę krajowej waluty, siłę podaży, czyli tych, którzy sprzedają akcje. Więc jeżeli dzisiaj także nie uda się wrócić i utrzymać nad poziomem 1500 punktów, to spodziewajmy się nawrotu do tendencji spadkowej i ruchu w kierunku oczywiście dalszych, w kierunku kolejnych wsparć i dalszej wyprzedaży polskich akcji. Polskie akcje cierpią z powodu oczywiście wojny i tych danych makroekonomicznych, które się pojawiają w naszym kraju. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i pięknego, miłego dnia.